krawędzia innowacyjnej polityki miejskiej, albo inaczej, jak wykorzystać rower do stworzenia z Trójmiasta aglomeracji przyszłości, aglomeracji aktywnej mobilności. Zaczynam od stanięcia na ramionach kilku gigantów. Niektórzy mówią, że jak się staje na ramionach gigantów, to można widzieć dalej w przyszłość. Zaczynam od Molière'a. On stworzył taką sztukę, którą przypuszczalnie ja nie widziałem. Wiem, że tam występował pan Jourdain, który mówił, że w którymś momencie się dowiedział, że mówi prozą. To było dla niego zaskoczenie. Pozwoliłem sobie wykorzystać tę pierwszą metaforę do stwierdzenia, że bardzo często myśląc o sposobie poruszania się po mieście, nieświadomie traktujemy jako podstawowe narzędzie do tego celu samochód. Moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby po 18 minutach mojej prezentacji można było to spokojnie zakwestionować, bez poczucia jakiegoś szoku albo wchodzenia w jakieś awantury. To jest według mnie zjawisko zupełnie normalne. Samochód nie musi być środkiem do poruszania się po mieście, jeżeli głównie o nim lub wyłącznie o nim myślimy, mamy problem. Te problemy one będą sukcesywnie pokazywane na ekranie. Od Molière'a przechodzimy do Szekspira i refleksji anonimowego Polaka, który Szekspir podobno w Hamlecie powiedział, że są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom. Anonimowy Polak dodał do tego, a te rzeczy zdarzają się zwłaszcza w Polsce. Niektórzy uważają, że rower to jest w ogóle coś, co stwarza niebezpieczeństwo albo nawet zagrożenie. Badania przeprowadzone we Wrocławiu okazują, że pieszy, mimo tego, że posługuje się podobno wydzieloną specjalnie dla siebie infrastrukturą, czyli chodnikiem, jest bardziej narażony na ryzyko wypadku niż rowerzysta. Czyli inaczej mówiąc, poruszanie się sposobem aktywnej mobilności, czy albo pieszo, albo rowerem, stwarza jakieś wyzwanie dla nas, ale rozumiem, że nikt tutaj, przychodząc na to nasze spotkanie, nie dojechał samochodem bezpośrednio na 12 piętro i jakąś część podróży odbył windą lub rowerem i nie miał poczucia zagrożenia. Wydaje mi się, że warto, żeby rowerzyści też nie mieli poczucia zagrożenia, poruszając się po mieście. Niektórzy mówią, że małe dziewczynki poruszając się na rowerkach w strefach zamieszkania stwarzają zagrożenie dla kierowców. To nie ja wymyśliłem, ja to słyszałem, proszę Państwa, na konferencji, która była poświęcona bezpieczeństwu ruchu drogowego w Polsce. Wydaje mi się, że ta dziewczynka poruszając się w Warszawie nie stwarza żadnego zagrożenia. Niemcy mówią, że chodzi o to, żeby tworzyć miasto, które jest dopasowane między innymi również dla potrzeb dzieci, a nie uczyć dzieci zasad ruchu drogowego, żeby one się dostosowały do miasta. Dzieci bardzo szybko rozumieją zasady ruchu drogowego, jeżeli poruszają się samodzielnie, a nie są dowożone samochodami swoich rodziców do szkoły. Kolejny gigant, kardynał Richelieu, który powiedział: Boże, pomóż mi z moimi przyjaciółmi, z wrogami, sam sobie poradzę. Jak mówimy rower w mieście, to bardzo często słyszałem: dobrze, będziemy budowali ścieżki rowerowe. W domyśle po to, żeby ci krnąbrni, nie znający przepisów, nie przeszkadzali nam na jezdni. Ja mam wrażenie, że rower w mieście to są nie tylko ścieżki rowerowe, zresztą za chwilę to będzie ilustrowane. No i wreszcie Kennedy, ale to jeszcze nie ostatni gigant, na którego ramionach dzisiaj będziemy się wspierali. On powiedział: nie próbuj pytać, co twój kraj może zrobić dla ciebie, tylko spytaj się, co może zrobić dla naszego kraju. Można powiedzieć, w tym duchu się spotykamy w ramach konferencji niezależnych TEDx Events. Manfred Neumann, prezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, powiedział: nie pytaj się, co miasto może zrobić dla cyklistów, tylko pytaj się, co cykliści mogą zrobić dla miasta. Dla mnie, jako certyfikowanego cyklisty, chociaż jazda rowerem nie definiuje mojej tożsamości, lubię jeździć rowerem, ale korzystam również z innych sposobów poruszania się po mieście, wydaje mi się, że jest zasadną tezą, że można powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, co cykliści mogą zrobić dla miasta, poszerzyć wyobraźnię decydentów i mieszkańców. Ostatni gigant, który tutaj dzisiaj występuje, pierwszy rowerzysta, Albert Einstein, rozumiem, że wszyscy go znają. Podobno teorię względności wymyślił jadąc rowerem, chciałem się do tego przyznać. To jest bardzo kreatywne zajęcie. Nie możemy rozwiązać problemów korzystając z tego samego sposobu myślenia, który stosowaliśmy, gdy tworzyliśmy. A jakie są problemy miasta? Myśląc, że stoimy w korkach, bardzo często uważamy, że trzeba poszerzyć ulicę.
Doświadczenia amerykańskie podpowiadają, że walka z korkami przez poszerzanie ulic, tak jak walka z otyłością przez popuszczanie pasa, i podstawowym wyzwaniem dla Amerykanów jest właśnie, jak tego uniknąć. I teraz spójrzmy, jak ruch rowerowy, który u nas ciągle jest marginalny, wygląda w skali światowej. Niektórzy uważają, że dzieci w Holandii rodzą się już z kółkami na nogach. To jest nieprawda. Holandia definitywnie uzyskuje najwyższe wskaźniki. Tutaj to są dane historyczne. Sięgają w niektórych miastach 55% ruchu w codziennym szczycie, to jest ruch rowerowy w Holandii. W Danii tak samo są różne wskaźniki, ale zobaczmy te miasta, czy te kraje, które są uważane za bardzo nisko zroweryzowane, tak jak chociażby Wielka Brytania. Są tam miasta uniwersyteckie jak Cambridge, które mają wskaźniki rzędu 20%. W Ameryce największą aglomeracją, która jest najbardziej rowerowa, jest Portland, chociaż w Nowym Jorku tam się dynamicznie zmienia. To są wszystko dane historyczne. Udział ruchu rowerowego w codziennych przejazdach jest 6%, czyli dwukrotnie więcej niż w najbardziej rowerowym mieście polskim, jakim jest, no nie wiadomo, czy Gdańsk, czy Wrocław. Tutaj mamy dużą konkurencję, ale nie ma twardych danych. Z Gdańska we Wrocławiu to sięga 3%, więc można powiedzieć, jest duże pole do popisu. Na temat krajów Europy Środkowo-Wschodniej praktycznie nie ma danych. Moje doświadczenie podpowiada, że najwięcej osiągnęły już Węgry. Zaczynają dobrze doić europejską krowę w porywach do 6 miliardów euro na rozwój ruchu rowerowego. Inwestują i zobaczmy, jak to wygląda u nas. U nas, proszę Państwa, zasada jest taka, że jeżeli jesteś pieszym w mieście, to możesz mieć poczucie, że krok w lewo, krok w prawo, krok wstecz, krok w przód, eskorta strzela bez ostrzeżenia. To znaczy kierowcy parkują na chodnikach, jeżdżą po jezdniach i dopiero teraz jest projekt, jak Państwo wiedzą, jak wiecie, on mi powiedział, żeby mówić bardziej bezpośrednio niż na wykładzie. Ja jestem starszy wykładowca, dlatego mam takie nawyki. Przepraszam. No w każdym razie zauważcie, że no ten pieszy czuje się na jezdni jak na obcym terytorium, nawet wtedy, kiedy porusza się po przejściu dla pieszych. Dzięki nowym inicjatywom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego się to ma zmienić. I teraz zobaczmy, jak to wygląda właśnie ta refleksja. Jeżeli stoimy w korku, co przeciętny kierowca sobie myśli? No poszerzyć ulicę, zlikwidujemy kork. Ale zobaczmy, te 60 osób, która siedzi w tych samochodach, jeżeli by wsiadło do autobusu, nie ma korków, nie ma problemu. Jeżeli by siedli na rowery, tak samo. Ta ulica w ogóle nie jest wcale przewymiarowana. Tak? Nie potrzeba poszerzać ulic, nie potrzeba burzyć domów, żeby zwiększać możliwości ruchu samochodu. Samochód pasuje do dobrze zabudowanych, w miarę tradycyjnie zabudowanych miast europejskich, jak przysłowiowe siodło do świn. Jak Amerykanie próbowali to rozwiązać? Jak widzicie, próbowali to rozwiązać między innymi tak, jak tutaj w naszym kraju się próbuje nadal rozwiązywać, to znaczy budując drogi i planując miasto dla samochodów. Prosta teza, jak się planuje miasto dla samochodów, się ma samochody. Nie wiem, czy taka wizja, jakby to powiedzieć, naszego regionu jest wizją atrakcyjną. Moja teza jest taka, że jak się stoi w korku na ulicy jednojezdniowej, to jeszcze pół biedy. Jak się stoi w korku w środku takiego miszmaszu, no to mamy problem. I miasto, można powiedzieć, z czasem zaczyna się zamieniać w tego typu pustynię. Pytanie jest, jaka jest jakość życia. Tu gdzieś u góry, powinienem czerwonym kółkiem zaznaczyć, jest tak zwany Central Business District, czyli miejsce, gdzie można znaleźć jakieś miejsca pracy. I codziennie, proszę Państwa, te wspaniałe arterie są równo zakorkowane. Amerykanie już to przeżyli. Szukają na gwałt jakichś innych rozwiązań, ponieważ jeżeli nie znajdą rozwiązań, będą mieli następujący problem. Schemat ewolucji gatunku ludzkiego pokazuje, że no w zasadzie naszym docelowym sposobem zajęcia jest siedzenie w domu i zdalna praca przy komputerze. Nie robi wrażenia, że to stwarza jakieś specjalne zagrożenia, ale jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na dole, no to przypomina mi się historia Stefana Kisielewskiego, który był wykpiwany, że popiera restaurację McDonald's w Polsce przez dziennikarzy reżimowych, którzy jadali w dobrych restauracjach, można powiedzieć, typu Grand Hotel w Warszawie. A on mówi, że jak się przychodzi do polskiej restauracji na prowincji, się mówi: szefie, szampan i owoce, i on odpowiada: a konkretnie wódka i ogóry. Czyli inaczej mówiąc, próbując naśladować miasta amerykańskie, możemy nieświadomie doprowadzić do tego, że będziemy mieli ten problem, o których politycy amerykańscy mówią, jakie jest główne wyzwanie. Siedzący tryb życia,
dzieci już dowożone samochodami rodziców do szkół. No, sylwetka, można powiedzieć, mało atrakcyjna, nie mówiąc już o sposobach korzystania. Zobaczmy, jak to wygląda w skali światowej. Przyrost ludności będzie się odbywał w miastach krajów Azji i Afryki. Można powiedzieć, te kraje Europy i Ameryki Łacińskiej, miasta tych krajów, które są tutaj, jakby to powiedzieć, prognoza ich ludności, to się będzie zmieniało nieistotnie. Ale jeżeli zastanowimy się, jeżeli mieszkańcy tych miast będą próbowali proces rozwoju naśladować, tak jak był w Ameryce, można powiedzieć, poddając miasto naciskowi dominacji samochodu, no to generalnie będziemy wszyscy mieli problem. Czyli inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby odwrócić proces, który wydaje się nieodwracalny. Proces suburbanizacji, przenoszenia się ludności coraz dalej. My na Pomorzu, można powiedzieć, mamy specyficzne doświadczenie. Zaczęliśmy proces, który zmienił oblicze świata. I moim pomysłem jest dążenie do tego, żeby rozpocząć kolejny proces. Mamy już pewne doświadczenie, można to wykorzystać. Jaki proces? To jest, proszę Państwa, jak się rozwija miasto, w którym myśli wyłącznie lub głównie o ruchu samochodowym. Muzyka przyjemna, tak? Tak jak za komuny niektórzy porównywali lot samolotem. Szerokie horyzonty, niby komfort, ale żygać się chce i wysiąść nie może. Zobaczmy, jak to wygląda w Czechach. Budują tunele, żeby schować samochody w Pradze. Zupełnie przyjemnie się jedzie na te przedmieścia. Niektórzy jeżdżą środkami transportu publicznego. Mamy domki na przedmieściu. Bardzo ładne. Tych domków jest coraz więcej. Wieś się coraz bardziej zagęszcza, no ale do pracy przyjeżdżamy z powrotem do tak zwanego CBD, Central Business District. No ale w którymś momencie niektórzy się przesiadają. To jest tak zwany system ride and park, albo park and ride. Jedziemy. Niektóre samochody zaczynają być coraz większe, tak? Niektórzy mówią, miasto nie nadąża z budową dróg, więc trzeba kupić sobie suwa albo samochód terenowy. Co prawda spala trochę więcej spalin, trochę więcej wydyma, ale podobno płacimy za spaliny w akcyzie, ale płacimy również w podatkach na drogę. I ten z większego samochodu wychodzi, składa oczywiście wniosek. Projekt kolejnej drogi jest, proszę Państwa, zatwierdzany przez odpowiednie władze. Wyjeżdżają maszyny, tak? Budowy drogi są coraz szersze, coraz więcej ich. Jedziemy. Kolejna droga. No i to wspaniale wygląda codziennie, można powiedzieć, nam się miasto rozwija. Jest traktowane jako błędny krąg upadku miasta. Zobaczmy, jak to wygląda na Pomorzu. To jest, proszę Państwa, obraz kierunków salda migracji z naszego pięknego miasta Gdańska. To jest oczywiście już nieaktualne, bo 7 lat temu te badania były prowadzone. To znaczy, że ludzie z miasta się wyprowadzają, uciekając z spalin hałasu, zaczynają coraz w większym stopniu mieszkać na przedmieściach i mamy ten proces, że zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na budowę dróg. Dzięki funduszom europejskim wspaniałe obwodnice już zostały stworzone i teraz Zielone Mazowsze stworzyło hasło, jak zostały zbudowane obwodnice, oddajcie nam nasze ulice. W jaki sposób ten proces oddawania na naszych ulic może następować? Może następować w ramach procesu, który ja nazywam hajotem wytajas, to znaczy chcieliśmy jak najlepiej, wyszło tak jak zawsze. Jak Państwo sądzą, co mieszkańcy tego przedmieścia Gdańska uważają za niezbędne? Oczywiście zbudowanie szerokiej drogi i zbudowanie parkingów, tak? To wszystko kosztuje, tak? Niektórzy mówią, jak kupuje samochód, to stwarza automatycznie darmowe prawo do parkowania. No i wtedy, można powiedzieć, mamy problem. Piękny, słoneczny dzień, Brzeźno, przyjeżdżamy samochodami. Gdzie te samochody zmieścimy przy docelowym naszym kierunku podróży? Straż Miejska, chociażby nie wiem jak się natężała, nie obciąży wszystkich mandatami. Mamy problem. Teza jest taka, że nie ma prostych rozwiązań, są tylko inteligentne wybory. Szukajmy tych inteligentnych wyborów. Jednym z procesów, który może zostać zapoczątkowany, i to jest zdjęcie z Gdańska, nie powiem gdzie, żeby nie być oskarżonym o tak zwane pozycjonowanie produktu, to jest proces reurbanizacji, czyli inaczej mówiąc tworzenie miasta takiego jak w Holandii. W miarę gęsta zabudowa, niektórzy mówią kompaktowe miasta w policentrycznej aglomeracji. I odwrócenie, jakby to powiedzieć, myślenia, odwrócona piramida transportu. Najważniejszy jest komfort pieszych
Jak Państwo widzą, tutaj są na samym szczycie walking and running. Następnie drugi poziom, kolejny poziom, jakby to powiedzieć, zmotoryzowania, znaczy nie zmotoryzowania, tylko mobilności aktywnej, jazda rowerem, rowery użytkowe, napędzane elektrycznie, towarowe, 70% ładunków w mieście okazuje się możliwych jest do przewożenia rowerem. Następnie transport publiczny, zwłaszcza szynowy, który nie podlega wpływom warunków atmosferycznych, taksówka, transporty dostawcze, wspólne korzystanie z samochodów, a na samym dole bardzo niewielki ułamek dopuszcza się, jakby to powiedzieć, tworzenie własnego samochodu, ale generalnie chodzi o to, żeby tworzyć miasto, w którym nie będziemy musieli korzystać z samochodu codziennie, żeby ono było udostępnione dla ludzi, a na większe odległości oczywiście pomorską koleją metropolitalną dojedziemy na lotnisko, niekoniecznie rowerem. Niektórzy mówią, jak słyszą rower, no to widzą takie coś w oczach. Kolejna prezentacja będzie dużo bardziej wyczerpująca, więc nie będę tego rozwijał, ale zgodzą się Państwo, że to może budzić strach. W związku z tym przejdźmy na bardziej łagodną formę korzystania z rowerów. I ten slajd pokazuje, że można to robić w zimie. 30 grudnia 2012 roku, Mikołaje na rowerach. To jest oczywiście amatorskie zdjęcie, ale zgodzą się Państwo, że atmosfera jest bardzo ciepła, mimo tego, że temperatura jest minus 5 stopni. Niektórzy mówią, no to są dla Piotruszpanów, niedorosłych mężczyzn. Jak ja mam dowieźć dziecko rano do przedszkola? Ja mówię, dzieci rosną, tak? Można dzieci w różny sposób dowozić do przedszkola. One się bardzo cieszą wtedy, kiedy mogą korzystać. Jeżeli są dowożone samochodami rodziców, to rodzice mają stratę czasu i pieniędzy i można powiedzieć, dzieci się nie uczą spontanicznej interakcji z rówieśnikami na drodze do szkoły. I teraz, jakie są motywy korzystania z rowerów? W krajach takich nastawionych na szybkość, no to liczy się do 5 km rower się okazuje najszybszy. Ale badania pokazują, że ci, którzy nie korzystają z roweru, tego nie wiedzą. Dopiero kiedy sami spróbują. W związku z tym, proszę Państwa, trzeba tworzyć jakieś udogodnienia do jazdy rowerem w celach rekreacyjnych. Ale to jest tylko etap przejściowy. Generalnie chodzi o to, żeby zrozumieć, że rower to nie jest sport ani rekreacja, to jest transport. I tak wygląda, proszę Państwa, ulica w Kopenhadze. Jak Państwo sądzą, jak jest natężenie hałasu na tej ulicy? Tutaj wszyscy uczestnicy ruchu, można powiedzieć, czują się zupełnie spokojnie. Zgodnie Państwo, język ciała tych ludzi jest tacy, nie są nerwowi. Tak? Jest transport publiczny, są rowery, są samochody. Wszyscy jakoś potrafią wspólnie funkcjonować i nikt im to specjalnie nie waży. Przez pewien czas system rowerowy Gdańska był rozwijany głównie z naciskiem na budowę tras. Na budowę tras po to, żeby trzymać tych rowerzystów w jakimś geście, oddzielić ich. Ale jak Państwo widzą, nawet jeżeli oddzielamy pieszych, oni w naszym kraju padają ofiarą różnego rodzaju historii. W związku z tym ta mapa tras rowerowych obejmuje również mapę strefy spokojnego ruchu. No całe szczęście, że jeżeli przylecimy samolotem, możemy również wsiąść w rower i dojechać do środka miasta bez żadnych kłopotów. To jest kolejna mapa, która, mam nadzieję, Państwa zainspiruje. To jest wizja, co może się zdarzyć w Gdańsku, już jest tworzone za 2 lata. To jest system, proszę Państwa, bike and ride, to znaczy 10 minut piechotą, punkty czarne oznaczają stację SKM, ale 10 minut rowerem to jest dużo większy obszar, 4-krotnie większy, czyli praktycznie całe miasto jest pokryte możliwością 10-minutowej porannej przejażdżki rowerem. Na dalsze odległości wsiadamy w SKM, niekoniecznie z rowerem do środka wagonu. Możemy zostawić to na stacji, ponieważ mamy już pierwsze jaskółki tego, co jest na świecie gotowe. Przy stacjach kolei publicznej, lokalnej tworzone są strzeżone parkingi rowerowe. To jest, proszę Państwa, to nie jest zdjęcie z Holandii, to jest zdjęcie z Kamiennego Potoku. A to jest zdjęcie z Hołtem. W największym skrócie to, czym próbuję Państwa wyobraźnię zapłodnić, to jest hołtenizacja Trójmiasta, czyli tworzenie kompaktowych miast, gęsto zabudowanych stylem holenderskim, zmiana taboru SKM na taki, żeby gap, tak, między peronem a wejściem do wagonu był niewielki i można powiedzieć miasto, którego wokół stacji jest strefa wygodnego, komfortowego poruszania się dla pieszych rowerzystów. To jest miasto przyjazne dla również posiadaczy samochodów, ale samochody są wykorzystywane do jazdy poza miastem. W środku miasta wszyscy spokojnie, bezpiecznie i wygodnie poruszają się albo pieszo, albo rowerem. Narzędziem do tego jest, proszę Państwa, dążenie do tego, żeby uspokoić ruch. To jest zdjęcie z najbardziej przyjaznego dla ludzi, mieszkańców Kanady, Vancouver.
maksimum 30 km na godzinę i nie ma żadnej oddzielonej drogi rowerowej, tylko hasło, że motoryści, znaczy korzystający z samochodów, mają ustępować rowerzystom w ramach tego, co się obecnie w Europie dzieje, mianowicie Europejska Inicjatywa Obywatelska, ulice przyjazne życiu, 30 km na godzinę, można wejść i złożyć podpis. Ja myślałem o tym, żeby namawiać Państwa do tego, żeby ten podpis złożyć po dzisiejszym spotkaniu, ale pomyślałem sobie, że można zastosować działanie paradoksalne. Nie róbcie tego. Dopóki nie przeczytacie argumentów, jaki jest sens tego i nie potraficie wytłumaczyć swoim najbliższym, dlaczego to ma sens, dopiero wtedy zastanawiajcie się, czy warto to podpisać. Ja, proszę Państwa, uważam, że tutaj tworzymy historię. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że warto takie ograniczenie jako standard wprowadzić w mieście z dopuszczalnymi wyjątkami, będziemy mieli dużo korzyści. Między innymi, że będziemy mogli mieć system bike and ride w skali całego Trójmiasta. Chodzi o to, żebyśmy myśleli nie tylko o najbliższych wyborach, ale o najbliższym pokoleniu, ale generalnie, żebyśmy tworzyli politykę komunikacyjną Trójmiasta ponad podziałami. Nie dzielili się na plemiona rowerzystów pieszych i samochodowców czy motorystów, tylko tworzyli tego typu fora, czyli płaszczyzny wspólnej debaty, żeby wypracować odpowiedni kompromis. Według mnie linia kompromisu, jak na razie, dotychczas była za bardzo przesuwana w kierunku tworzenia udogodnień dla ludzi chcących korzystać z samochodu, nawet na krótkie odległości. I tym optymistycznym akcentem chciałbym, myśląc o nowym pokoleniu, serdecznie podziękować.